Hej dziewczyny, przychodzę dzisiaj do Was z filmem na temat jak zakładać toper, jak nosić tutaj ten przód, przedziałek, żeby nie było widać łączenia, że tutaj mamy coś dopięte. Film nagrywam na prośbę jednej z klientek, ponieważ przed zakupem obawia się tego, jak ona sobie z tym poradzi. Ja mam na sobie teraz założony toper Amy, 45 cm, zobaczcie. Tak wygląda. I zobaczcie tutaj na moją linię włosów. Ja akurat mam dużo włosów tutaj, dosyć dużo z przodu, więc mogę sobie tutaj idealnie wyczesywać moje przody na ten toper i tego nie widać, tak? Jak sobie zaczeszemy tutaj do tyłu, to dopiero tu widzę, że mi się coś podnosi, ale generalnie to miejsce, na którym nam bardzo zależy, to ja tutaj zawsze sobie wyciągam te włosy i zaczesuję i zobaczcie, że tego nie widać. Nie wiem, czy kamera to dobrze uchwyci. Tak to wygląda. I teraz Wam zdejmę ten toper, żeby pokazać od początku, jak ja to robię. Nie jest to naprawdę nic takiego skomplikowanego. Oczywiście, jak zawsze Wam mówię, trzeba dojść do wprawy i wtedy już wszystko jest łatwe. Na początku może nie wychodzić, może być coś za daleko, za blisko. Weźcie też pod uwagę, że nie każda z dziewczyn ma z przodu dużo włosów i nie każda będzie mogła sobie tak powyciągać, ale na tyle, ile potraficie i na ile macie możliwości włosowe, nazwijmy to tak, to próbujcie sobie wyciągać swoje włosy. Przepraszam, kurier. Teraz tak, jak mamy rozpuszczone włosy, ja robię sobie tutaj przedziałek, wczesuję sobie z przodu te włoski, te, które tutaj posiadam, boki też. Bierzemy toper, odpinamy te dwie pierwsze spineczki, reszta jest zapięta i staramy się tutaj tymi spinkami trafić w taki sposób, żeby ten przedziałek pokrywał się z naszym. Czyli tą spineczkę tutaj sobie wpinam, drugą tu, ale widzicie, robię to nawet nie pół centymetra dalej od początku linii włosów. Resztę sobie dopinam już normalnie. I teraz dziewczyny, na końcu ważne, żeby po prostu wyczesać sobie te swoje włosy razem z włosami topera do góry. I wtedy wygląda to najbardziej naturalnie. Tak jak się właśnie pytacie, jak ja to robię, że tego nie widać. Właśnie tak. I teraz ważne, żeby swoje włosy przeczesać z włosami topera i wtedy one się fajnie łączą, blendują z tymi włosami dopiętymi. I zobaczcie, wygląda to naprawdę bardzo naturalnie. Jeżeli nie macie włosów z przodu, no to już musicie sobie inaczej poradzić. Trzeba toper dopiąć od samego początku. Zaraz Wam to pokażę. Zawsze można te parę włosków jakieś tam, które mamy, troszeczkę powyciągać, ciut. Ale wiem, że da się tak nosić od samego początku. Przykładem jest nasza Teresa, która z nami pracuje. Ona nie ma właśnie z przodu włosów i potrafi sobie to bardzo dobrze dopiąć. Także tutaj nawet klientki na miejscu nie wiedzą, że pytają, czy ona ma toper. Także wtedy zapinamy to od początku. Tu. Dopinamy. I też jak modelujecie sobie włosy, suszycie, to starajcie się wtedy je suszyć tak po prostu do góry, tak? Żeby te włosy nie leżały takie oklapnięte, ale żeby były tak uniesione trochę i one wtedy zawsze wyglądają naturalnie. Zobaczcie, teraz mam całkiem od początku. Tu można nawet te malutkie włoski takie z topera sobie powyciągać. On też jak się zacznie go nosić, te włosy będą się nam lepiej tu układały, będą się zachowywały jak nasze. I też wygląda to bardzo dobrze. Zobaczcie, nie widać tutaj tego początku. Uważam, że wygląda bardzo ładnie. Także jest sposób dla kobiet, które mają trochę tych włosów z przodu i mogą je powyciągać, ale dla tych kobiet, które nie mają, też jest. Także nie przejmujcie się.
Ćwiczcie, próbujcie, będzie dobrze. Hej!